Witajcie moi drodzy, chodzimy dzisiaj na kolejną realizację fotowoltaiki, a w zasadzie na rozbudowę instalacji, która kiedyś już była robiona. Tutaj macie link do instalacji, którą kiedyś wykonywaliśmy na budynku obok, a teraz ją rozbudowujemy o kolejne 15,5 kWp. Także lecimy z tematem. Właśnie przygotowanie, cięcie profili pod ekierki, bo tu panele będą na ekierkach 36 sztuk modułów, 430 trinek oczywiście, i będzie to na kącie 15 stopni zamontowane do dachu pokrytego papą. I pocięte profile teraz właśnie wiercimy, tak żeby można było je poskładać w ekiereczki. No i właśnie jestem na tym dachu, na którym za chwilę będzie robiony montaż. Tu już mamy porozmierzane odległości, jak będą leżały panele. Tu po 4 od jednej strony do drugiej. Także dużo miejsca, 30 sztuk się mieści nam spokojnie, jest bardzo fajnie. A na budynku wyżej, jak widzicie, tam są te panele, które montowaliśmy jakieś 2 lata temu. Także jak widzicie, montaży przybywa. Nie tylko magazynów, ale fotowoltaiki również. Lecimy z robotą, bo szkoda czasu. No i słuchajcie, kolejnego dnia chłopaki już montują ekierki, które jak widzieliście wczoraj były cięte, w sensie profile były cięte, wierdzone. Idziemy na dach zobaczyć, jak im idzie. No i tak to właśnie wygląda dzisiaj. Jak wiecie? Pięknie, pięknie. Pięknie. Tak właśnie idzie robota, jak jest zgrana ekipa. No i oczywiście używamy tutaj na instalacji optymalizatorów SolarEdge. To jest ta wersja S. Dlatego, że mamy tutaj czujniki temperatury w złączach MC4, co dodatkowo stanowi ekstra bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przeciwpożarowość całego systemu. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, jakieś przegrzewanie tej złączki, jakaś sytuacja niebezpieczna, która zawsze przy fotowoltaice może się wydarzyć, system natychmiast odłącza dany panel albo dany string, informuje nas komunikatem odpowiednim, stosownym do tego, że coś takiego się wydarzyło, także nie ma obaw, żeby coś się tutaj jakby stało, żeby gdzieś doszło do pożaru. To jest właśnie przewaga SolarEdge'a nad innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Tutaj ta instalacja będzie podzielona na 2 łańcuchy, z tego względu, że jest to 15,5 kWp, przynajmniej w tej części, bo w tej poprzedniej to było więcej. Natomiast tutaj na tym dachu mamy 15,5 kWp, ale przy SolarEdge'u maksymalna długość łańcucha to jest 11 250 watopików. W związku z czym musimy sobie podzielić na pół i właśnie w ten sposób to będzie wykonane, że dokładnie pół na pół sobie podzielimy, czyli wyjdzie nam to w okolicach tam powiedzmy niecałe 7,5 kWp na łańcuch. Dopniemy to do istniejącego falownika. No oczywiście przewody będą układane, tak tutaj widać, bardzo ładnie w tych profilach, także wszystkie drogi kablowe są wykonywane po kolei, z jednej strony, z drugiej strony przechodzimy sobie przewodami, także żeby finalnie dojść z 2 łańcuchami właśnie do budynku i wpiąć to wszystko w istniejącą instalację, po czym będzie konfiguracja i oczywiście
narysowanie czy dorysowanie do istniejącego systemu nowych paneli, nowej części instalacji. W normalnej instalacji wspinamy szeregowo panele, natomiast przy SolarEdge'u wszystkie optymalizatory są wspinane właśnie szeregowo, jeden do drugiego, a do tych pozostałych wejść, które są tutaj, tych króciutkich są dwa, będą podłączane osobno moduły fotowoltaiczne. No i tak właśnie wygląda kablowanie i łączenie łańcuchów. Tu jest jeszcze roboczo, słuchajcie, ale tu już mamy bardzo ładnie wszystko poupinane w tych poprzednich rzędach. Zobaczcie, tu już jest elegancko, do konstrukcji przymocowane są wszystkie przewody. Tak jest na całości, każdy jeden przewód upięty, żeby nic tutaj nie zwisało, nie powodowało, że w przyszłości może coś się oberwać czy że przewód może się uszkodzić. A tymi korytkami tutaj lecą na właśnie te stringi wraz oczywiście z przewodem uziemiającym, gdzie każda konstrukcja jest połączona z następną linką 16 mm², tak żeby wszystko było później finalnie uziemione. Na końcu sobie to leci zbiorczo tutaj do przejścia i tutaj peszlem schodzi nam na dół, po czym dalej będzie nam wchodziło do budynku, do falownika. No i zaczyna się znoszenie modułów. Za chwilkę będą wciągane na górę, na dach. No i tak się właśnie zapina moduły. I lecimy z nimi prosto na daszek, gdzie będą deponowane. No i może się nie urwie i mnie nie zgniecie. Przeżyłem. I tak się właśnie wciąga panele na górę. Jak już widzicie, tutaj już są 4 zdeponowane przed ich montażem. 5 na górze. A do wciągnięcia 36 sztuk łącznie. A moduliki mamy 430 W pik każdy, czyli razem 1548 kWp na dachu. No i słuchajcie, wciąganie modułów już na półmetku. Na dachu mamy już 18 modułów zdeponowanych, jeszcze tylko 18, także w tym tempie to z 15 minut i wszystko będzie na górze. Już 18 leży. Chłopaki się uwijają w ukropie. No i leci ostatni moduł na dach, ostatnia sztuka. I obecnie tak to właśnie sobie to wygląda. Moduliki zdeponowane. Fajny widok. No i tak. Przymiarki, co by moduł był równo. I pierwszy zaraz będzie przykręcony. Nie wysuwaj mi tyle. Teraz pytanie, czy tak se leży, bo lubi, czy tak, nie, taki rytuał? Jak? Można powiedzieć, że tak sobie leżył na dachu pod panelu i go podpinął. Albo podłączył. No i pierwszy rząd 4 modułów. Praktycznie przykręcony. Linia jest równiutko. Elegancko, wszystko przymocowane. Te kable, które wyszły, jeszcze będą upinane oczywiście do konstrukcji już finalnie.
Ale to dopiero jak już wszystkie panele będą wisiały, będą pomierzone napięcia. Także to gdzieś koło godzinki pracy. No i instalacja paneli powoli dobiega końca. Właśnie będzie przykręcany ostatni moduł. Zawsze te końcówki są trudne, bo nie bardzo jest jak tam się mieścić na tych dachach, jeżeli jest tak w miarę wymierzony na styk. No ale fachowcy zawsze sobie radzą dobrze, także nie ma z tym problemu. No i generalnie wyszło to całkiem fajnie. Tu mamy te moduliki, tu przerwał jeszcze, ewentualnie w przyszłości się 4 zmieszczą tutaj, gdyby chcieć, dokładnie jest tak wymierzone, żeby jeszcze 4 moduły weszły, gdyby miała być jeszcze jakaś rozbudowa. No a tutaj te pozostałe 32 sztuki, jak widzicie, wszystko równiutko, w liniach, o proszę bardzo, ładnie podmierzane. Jest. No i ostatni też się już udało przykręcić, jeszcze 2 klemy na końcu i możemy iść montować, no to znaczy możemy iść mierzyć. Pamiętajcie, że tu jest Solar Edge, w związku z czym pod każdym panelem, jak widzieliście wcześniej, jest optymalizator mocy i te optymalizatory działają tak, że jeżeli nie są jeszcze uruchomione, czyli jakby nie są skomunikowane z falownikiem, to dają domyślnie, każdy daje 1 V. W związku z czym suma będzie nam mówiła, czy wszystko jest dobrze podłączone. Mamy 2 łańcuchy, więc powinniśmy mieć 2 razy po 18 V z tej instalacji. Schodzimy zatem na dół do falownika i zobaczymy, jakie mamy napięcia. No i właśnie pomiar leci na pierwszym łańcuchu i tu na wyświetlaczu wyszło nam 18, na drugim 18, czyli wszystkie optymizatory pracują prawidłowo, jest elegancko. No i mamy rozdzielnicę. Jak było pierwotnie zakładane, to było przewidziane, że będzie instalacja powiększana, a na chwilę obecną już ten dół też jest zajęty, czyli każdy łańcuch ma swoje osobne zabezpieczenia. Włączymy więcej światła, żeby było ładnie widać, jak to wygląda. Mój światło włączyć, nie? Będzie lepiej. No i startujemy maszynę. Parujemy optymalizatory do falowniczka. Chwilę to potrwa i jak się proces zakończy, to już się zacznie produkcja, a ja będę mógł spokojnie pojechać, narysować dodatkową część instalacji i oddać ją do użytkowania. No i zakończył parowanie. Gotowe. Czyli powinien się zacząć uruchamiać, jeszcze zobaczmy. I właśnie nam falowniczek rusza. Testuję wentylatorki. I tak to wygląda. Na razie jest 44 optymalizatory, bo tym samym dachu no to łącznie będzie z tego co pamiętam 76. Ale już jest produkcja, już system wystartował. No i tak to właśnie wyszło. No i moi drodzy, jak widzieliście, instalacja dobiegła końca. Wszystko wykonane zgodnie ze sztuką, kable poupinane, falownik uruchomiony, produkcja leci mimo dużego zachmurzenia dosyć, nawet deszczu w tej chwili, ale produkcja leci i to jest tutaj najważniejsze. Tradycyjnie, jak Wam się podobało, to proszę oczywiście
o łapeczki w górę, o komentarze, o subskrypcje i lecimy dalej z tematami, bo jest ich cała masa. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu, do zobaczenia, cześć!